No i dobra, no i działamy sobie z demontażem. Wyciągamy jeszcze tutaj wsówki. Tutaj pierwszą wsówkę naszej karty SIM, no i drugą karty SIM i karty pamięci. Wyciągamy. Teraz sobie musimy tutaj podgrzać nasz przedni panel tego telefonu. Tutaj najlepiej widzicie lokóweczką. Tutaj sobie jedziemy takimi domowymi sposobami. Tutaj z wszystkich stron sobie grzejemy. Tutaj po całej długości. Tylko w tym przypadku zobaczyć najlepiej tutaj po krawędziach. Tu widzicie maksymalnie do tego czarnego tutaj paska. Tutaj po tej stronie. Tak samo tutaj u samej góry widać ten pasek czarny. I jeśli chodzi tutaj o boki, tak samo tutaj minimalnie podgrzewamy, bo tutaj w tych miejscach właśnie jest klej. Taśma dwustronna tutaj. Jak sobie już podgrzaliśmy, teraz podwadzamy tutaj cały nasz wyświetlacz wraz z tą szybką. No i zobaczcie, ja już przygotowałem sobie taką nakładką najlepiej plastikową, taką dość cienką. No w tym przypadku, jeśli chodzi o taka płaska karta płatnicza, to nam się tutaj nie sprzyda, bo jest za szeroka. Musi być taka minimalnie tutaj cienka jak ta. Taka giętka. Tu odkleję specjalnie, zobaczymy jak to wygląda. Tutaj macie, zobaczcie, już wyświetlacz. My musimy tutaj podwadzić pod sam wyświetlacz. Tutaj nie podwadzajcie między wyświetlaczem a szybką, jeśli chcecie po prostu wymienić ten nasz wyświetlacz, dlatego że akurat potrzebujecie wymienić naszą baterię, to uważałbym oczywiście na nasz wyświetlacz i na naszą szybkę, robić to bardzo ostrożnie. A jeśli wymieniacie sam wyświetlacz z szybką, bo chcecie nowy wymienić, no to możecie robić jak chcecie, to jakkolwiek to robicie dobrze, bo jak wiecie, tutaj uszkodzicie sobie ten element, ale wstawicie po prostu nowy. Tutaj wkładamy sobie tutaj między właśnie wyświetlacz. Tu nie wkładamy bardzo głęboko, bo tu jest taśma w tym miejscu. I sobie jedziemy tutaj po całej długości naszego tutaj Samsunga. Tutaj jedziemy. Tak jak widzicie, ja już sobie grzałem, więc mam to z głowy już. Zobaczcie. Na samą górę. I po drugiej stronie robimy to samo. Tutaj tu sobie wjeżdżamy. Tak samo robimy na samą górę. Tu sobie przycinamy nasz klej. No i teraz zobaczcie, tutaj już mamy już gotowe. Prawidłowo wymontowany nasz wyświetlacz wraz z tą szybką. Tutaj zobaczcie, po rozłożeniu widzimy już naszą tasiemkę. Tutaj jest tasiemka łączona z naszą płytą główną. Tutaj podwadzamy tą zaślepeczkę. Tutaj jest w tym miejscu. Odkładamy sobie ją na bok. Tutaj naszą tasiemkę naszego wyświetlacza. No i tak to wygląda. No w tym momencie już możemy tutaj bezproblemowo wymienić nasz wyświetlacz z naszą szybką, jeśli oczywiście chcemy, i dlatego szukaliśmy tego demontażu. Tutaj zobaczmy, mamy teraz do odkręcenia dość dużo śrubek. Tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Naprawdę jest ich bardzo dużo. Tutaj sobie zaczniecie gdziekolwiek chcecie. Odkręcamy sobie wszystkie. Jest ich naprawdę tutaj sporo. Nie wiem, po co te śruby tyle zrobili tutaj. Niepotrzebnie. Strasznie się bali, że chyba
ten cały środek stąd wypadnie. Powiem szczerze Wam, aż mnie ręce już bolą. Tutaj mi się chyba sprzedał śrubokręcik, który odkręca na akumulatorek. Tutaj jeszcze jedna. Tu sobie wszystkie wyciągamy. 18 sztuk. Teraz sobie wszystkie tutaj odkładamy na bok. Się nie przejmujcie nimi, bo wszystkie są jednakowego tutaj rozmiaru, więc sobie na pewno je nie pomylicie. Tu już jest jedna. Tu jest jeszcze ostatnia. Tu jest jeszcze nie wyszło nam. I tu już chyba widzimy, wszystkie są odkręcone. Poszukamy sobie jeszcze. Tu już chyba schowana. Chyba tak, więc sobie teraz podwadzamy tu naszą rameczkę. Tutaj zobaczcie, ona tu jest. Wjeżdżamy sobie. Ja taki mam fajny przyrząd. Podwadzamy tutaj. Z jednej strony sobie jedziemy na samą górę. Teraz na drugą stronę. No tutaj widzicie, już w prawidłowy sposób zostało wymontowany ten cały środek. Tu sobie odłożymy na bok. Tu zobaczmy, jeszcze mamy nasz tutaj tylny korpusik. I to są wszystkie takie mini złącza, jakiegoś zasięgu, tutaj klawiszy bocznych. Tu jeszcze oczywiście możemy wymienić tę naszą tylną, zobaczcie, tylną klapkę, że tak powiem, która tutaj jest przyklejona po całej długości. Musimy oczywiście użyć naszej grzałki. No i tu jeszcze co ciekawe, jeśli chcemy wymienić naszą tutaj baterię, zaraz sobie ją wymienimy, wciągniemy, ale najpierw tutaj zajmiemy się demontażem naszej tej płyty głównej. Tu jest jedna śrubeczka, tu jest druga. Odkręcamy sobie je. Są to troszkę inne śrubeczki jak poprzednio. Druga śrubeczka. Teraz sobie podwadzimy naszą tutaj płytę główną. Tutaj poszukamy jakiejś blokady, ale tu myślę, że bezproblemowo wyjdzie nam wszystko. Zobaczcie. Tak wygląda płyta w Samsungu właśnie J6 Plus. Dość dużych rozmiarów, ale bardzo, naprawdę bardzo lekka. Tu jeszcze mamy aparacik przedni. Tutaj aparacik pierwszy, tylny, drugi aparacik tylny. Tu sobie wyciągamy aparacik jeden. Tu żeby nie pomylić. I tutaj drugi. Tutaj z tym całą nakładką, zobaczcie. To sobie teraz włożę, żeby go przypadkowo później nie pomylić. Ale nie myślę, że nie pomylę, bo tu jest właśnie węższy ten wkład do naszej płyty. No i tak to wygląda. Tu zobaczmy, możemy jeszcze wymontować naszą wibrację. Tu jest taka specjalna wytyczna. Wibracja. Następnie głośniczek od rozmów. Tutaj podwadzamy.
głośniczek no, wyszedł z tego kapturka. Niegrzeczny. O, już jest. I tu mamy jeszcze głośniczek główny. Też go tutaj w tym punkcie wyciągamy. No i tak on wygląda, ten głośniczek główny. No dość małych tutaj rozmiarów, jeśli chodzi o dotykowy telefonik. Tu jeszcze, jeśli chcemy wymienić naszą baterię. Bateria tak wygląda w tym Samsungu. Jest naprawdę tutaj sporych rozmiarów. Posiada 3300 mAh. To jeśli chcemy ją wymontować bezproblemowo, bez tej męczarni, tutaj sobie podgrzewamy. Jeśli mamy oczywiście inne grzałki jak suszarki, to oczywiście z suszarką tutaj jedziemy sobie po całej długości. Tutaj grzejemy. Ja już to sobie wszystko zrobiłem. Myślę, że mi się to teraz uda i wybijamy. O, zobaczcie, wybijamy sobie naszą baterię. No i teraz możemy już widzicie bezproblemowo tutaj wymontować. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o te oprawy. Dzięki, że dzisiaj byłeś ze mną. Zapraszam Cię również na kolejne moje odcinki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensu, Motorola i telefonów klasycznych i dotykowych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu znajdziecie sobie pod tym filmem. I to wszystko. Hej!